Szanowni Państwo, tym materiałem chciałem rozpocząć krótki cykl filmów o brzeszczotach do wyżynarek. W tej części omówię aspekty, na które należy zwrócić uwagę, aby poprawnie dobrać osprzęt do realizowanego zadania. W kolejnych odcinkach m.in. wyjaśnię znaczenie kodów stosowanych przez Boscha oraz zaprezentuję, jak w praktyce spisują się różne typy brzeszczotów na przykładzie osprzętu Dedry. Budowa brzeszczotu do wyżynarki jest dosyć prosta. Składa się on z uchwytu pozwalającego zamontować go w narzędziu, korpusu lub inaczej nośnika i zębów. Jednak wariantów brzeszczotów są setki. Różnią się długością, szerokością, grubością, materiałem wykonania, rozstawem zębów, ich kształtem i kierunkiem ich ustawienia. Te wszystkie parametry mają kluczowe znaczenie i powinny być dobrane odpowiednio do wykonywanego zadania z uwzględnieniem rodzaju ciętego materiału, jego grubości, typu cięcia i oczekiwanych efektów. Przejdźmy zatem do konkretów. Zacznijmy od uchwytu. Ten należy dobrać do wyżynarki. Na przestrzeni lat pojawiało się sporo różnych wariantów wmocowań. W ostatnim czasie większość sprzętów było wyposażonych w mocowania typu U lub T, przy czym obecnie te ostatnie zdominowały rynek. Jeśli zatem posiadamy nową wyżynarkę, z dużym prawdopodobieństwem potrzebujemy brzeszczotów z uchwytem T. Jedną z istotnych kwestii, którą trzeba rozważyć wybierając brzeszczot, jest materiał, z którego jest on wykonany. Powszechnie stosowanym materiałem jest stal wysokowęglowa. Na wykonanych z niej brzeszczotach zwykle znajdujemy oznaczenie HCS. Jest to materiał dosyć tani i bardziej sprężysty od pozostałych, co wpływa na względną elastyczność osprzętu. Brzeszczoty wykonane z tego gatunku stali nadają się przede wszystkim do cięcia miękkich materiałów, w szczególności miękkiego drewna czy tworzyw sztucznych. Do cięcia twardszych materiałów, w szczególności różnego rodzaju metali, stosuje się brzeszczoty ze stali szybko tnącej, oznaczone skrótem HSS. Są one sztywniejsze, a zęby wolniej się zużywają. Pewien konsensus między powyższymi rozwiązaniami stanowią brzeszczoty bimetaliczne, które mają korpusy wykonane ze stali wysokowęglowej, połączone z zębami wykonanymi ze stali szybko tnącej. Najczęściej stosowane są one do cięcia twardego drewna lub laminatów. W brzeszczotach do wyżynarek stosuje się też węglik spiekany. Jest to rozwiązanie dosyć drogie, ale znacznie zwiększa trwałość osprzętu, w szczególności zapewniając bardzo dużą odporność na wysokie temperatury. Ze względu na koszty materiał ten wykorzystywany jest jedynie do wykonania zębów. Te pojedynczo lub w formie gotowego paska dołączane są do korpusu brzeszczotu. Świetnie nadaje się np. do cięcia stali nierdzewnej czy włókna węglowego. Powszechnie stosuje się też brzeszczoty z nasypem z węglika spiekanego w postaci drobinek. Takie ostrza znajdują zastosowanie np. przy cięciu płytek, szkła czy cegły. Na rynku można też spotkać brzeszczoty z nasypem diamentowym, które także nadają się do cięcia twardych materiałów, w tym np. płytek. Kolejna sprawa to wymiary. Długość brzeszczotu determinuje maksymalną głębokość cięcia. Aby oszacować, jak gruby materiał można przeciąć danym brzeszczotem, należy od jego całkowitej długości odjąć 50 mm. Składa się na to długość uchwytu, czyli około 25 mm, oraz długość skoku wyżynarki. Przy maksymalnie cofniętym ostrzu długość części roboczej biorącej udział w cięciu jest przeciętnie o 25 mm krótsza, niż gdy brzeszczot jest maksymalnie wysunięty. Całkowite długości brzeszczotów wyżynarek wahają się zwykle od 75 do 250 mm. Z kolei szerokość determinuje łatwość manewrowania narzędziem w materiale, co przekłada się na możliwość cięcia krzywoliniowego. Im węższy brzeszczot, tym mniejszy promień łuku, po którym możemy ciąć. Z drugiej strony, im szerszy korpus brzeszczotu, tym lepiej stabilizuje się on przy cięciu po linii prostej. Brzeszczoty mogą też minimalnie różnić się grubością. Grubszy brzeszczot mniej się wygina i łatwiej zachować zadany kąt cięcia. Ostatnim, ale szalenie istotnym aspektem jest geometria zębów. Przede wszystkim ich liczba przypadająca na 1 cal, czyli tzw. TPI. Im wyższe TPI, tym odległości między zębami są mniejsze. Brzeszczoty mogą mieć od 1,5 do 32 TPI, ale najczęściej spotyka się też z zakresu od 6 do 24 TPI. Mniej zębów na cal pozwala na szybsze cięcie, w szczególności np. twardego drewna. Taki brzeszczot lepiej będzie się nadawać do grubszych materiałów.
Musimy jednak liczyć się z większą liczbą wyrwań, zatem zwykle będziemy stosować takie brzeszczoty do zgrubnego cięcia. Brzeszczoty o większym TPI będą lepsze do miękkiego drewna i metali, pozwolą też na czystsze cięcie. Te z najwyższym wskaźnikiem TPI stosuje się do cienkich i delikatnych materiałów, a zapewniają one czyste cięcie o gładkich krawędziach. Jednak sam proces przecinania jest w tym wypadku najwolniejszy. Niektórzy producenci zamiast liczby zębów na cal podają odległość między kolejnymi dwoma zębami w brzeszczocie. Oczywiście łatwo obliczyć te odległości znając TPI, wystarczy długość cala wyrażoną w milimetrach, czyli 25,4, podzielić przez liczbę zębów na cal. Jeżeli znamy zaś odległość między dwoma kolejnymi zębami, to wystarczy długość cala podzielić przez tę wartość, aby otrzymać TPI. To właśnie odległość między dwoma kolejnymi zębami brzeszczotu determinuje minimalną grubość cięcia materiału. Zaleca się bowiem, aby w cięciu materiału brały udział przynajmniej dwa zęby. To zapewnia względną stabilność pracy brzeszczotu i brak dodatkowych wibracji. Niektórzy producenci proponują rozwiązanie ze zmiennym TPI. Możemy znaleźć rozwiązanie określane mianem progresor, gdzie TPI zwiększa się w kierunku uchwytu, oraz vario, gdzie naprzemiennie występują sekcje zębów z wyższym i niższym TPI. Kolejny aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę, to kształt zębów. Pierwsza grupa to zęby szlifowane. Tnie się nimi troszkę wolniej, ale lepiej nadają się do ładnego i czystego cięcia. Są ostrzejsze, ale szybciej się zużywają. Druga grupa to zęby frezowane. Są one mniej ostro od szlifowanych, bardziej rozrywają włókna niż je przecinają, tną jednak szybciej, bardziej agresywnie, wolniej się zużywają, choć kosztem gorszej jakości linii cięcia. Zęby szlifowane stożkowo nadają się do cięcia po prostych i po łuku, pozwalają na precyzyjne cięcie, dają ładne efekty przy pracy w drewnie, sklejce czy tworzywie. W brzeszczotach o odwrotnym kierunku uzębienia stosuje się najczęściej ten typ zębów. Zęby szlifowane rozwarte również nadają się do cięcia po prostej i po łuku. Pozwalają one na ciut szybsze cięcie niż w poprzednim przypadku, jednak odbywa się to kosztem jakości. Zęby frezowane rozwarte pozwalają na szybkie, ale ze względu na jakość raczej zgrubne cięcie, głównie po prostej. Można je stosować do cięcia drewna, aluminium, metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych. Z kolei zęby frezowane faliste pozwalają uzyskać ładniejszą linię cięcia od poprzednika, zwłaszcza w płycie wiórowej, sklejce aluminium, stali niskowęglowej czy tworzywach, ale też nadają się głównie do cięcia po prostej. Oczywiście znajdziemy też brzeszczoty o specyficznym uzębieniu dedykowane do zadań specjalnych, np. do cięcia gumy czy płytek. I ostatnia kwestia to kierunek uzębienia. Zwykle zęby skierowane są w stronę uchwytu. Wynika to z tego, że brzeszczot tnie wtedy w kierunku stopy wyżynarki opartej na materiale. Z tego powodu wyrwania materiału pojawiają się po tej stronie, po której przykładamy narzędzie. Oczywiście jeśli stosujemy w stopie wyżynarki specjalne wkładki, które zostawiają prześwit jedynie na grubość brzeszczotu, wówczas minimalizujemy liczbę wyrwań. Niemniej jednak, gdy chcemy coś wyciąć w płycie laminowanej czy w jakimś blacie i musimy przykładać narzędzie od strony wierzchniej, o wiele lepiej zastosować brzeszczoty o odwróconym kierunku uzębienia. Możemy też znaleźć brzeszczoty, w których połowa zębów ustawiona jest w jednym kierunku, a druga w kierunku przeciwnym. Jeśli tniemy materiał o odpowiedniej grubości, wówczas zęby tną cały czas do środka materiału, co praktycznie eliminuje wyrwania. No i na koniec jeszcze ciekawy brzeszczot marki Wolfcraft, który posiada uzębienie po obu stronach korpusu, dzięki czemu można wygodnie manewrować wyżynarką w materiale.
Podsumowując, właściwy dobór brzeszczotu pozwala nam zaoszczędzić czas, pieniądze, a jednocześnie uzyskać efekty jak najwyższej jakości. Jak jednak szybko znaleźć brzeszczot o pożądanych parametrach? Część producentów opisuje swój osprzęt. Często też można po prostu posłużyć się kodowaniem zaproponowanym przez firmę Bosch, do którego odwołują się także inne marki. Co oznaczają zatem te symbole i dlaczego to właśnie one stały się tak popularną formą rozpoznawania typów brzeszczotów, wyjaśnię w następnym odcinku.